Cześć, widzimy się ponownie, a w dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat Glaco, ale trochę innego Glaco niż do tej pory, bo rozmawiamy sobie dzisiaj o lusterkach i o kamerach cofania. Michał, Glaco Mirror Code Zero, czyli powłoka do lusterek i do kamer cofania, wykorzystuje ten sam efekt hydrofobowy, o którym sobie rozmawialiśmy w przypadku pozostałych powłok Glaco, ale tutaj jest ona na zupełnie innym poziomie. Tak jest. Tutaj trochę ciężko mówić o takiej klasycznej hydrofobowości, no bo nie mamy klasycznego odpływu wody z powierzchni. Tak naprawdę mamy coś, co my trochę mówimy odbiciem wody, czyli mamy efekt, gdzie woda zupełnie nie przybiera nam do zabezpieczonej powierzchni. Zgadza się. Mówimy o efekcie ultrahydrofobowym, czyli o sytuacji, w której kropla wody, która ma kontakt z tą powłoką, dosłownie się od niej odbija. Ona nie osiada, nie potrzebujemy tutaj żadnej prędkości. Siła grawitacji sprawia, że ta woda nam po prostu się od powierzchni odbija i nie pozostaje. W efekcie? W efekcie tak naprawdę podczas ulewy mamy czyste, przejrzyste lusterka, bez żadnych kropel wody, bez żadnych innych zanieczyszczeń. Czyli manewrowanie w środowisku miejskim, czy to z pomocą lusterek, czy z pomocą kamer cofania, które w nowszych autach są już standardem, z przodu, z tyłu. A ten obraz nie jest zniekształcony, widzimy dokładnie, bez żadnych problemów i po prostu jest nam łatwiej i bezpieczniej. Powiedzieliśmy sobie już o hydrofobowości, o tym, że niepotrzebna jest żadna prędkość do tego, żeby produkt działał. Jak wygląda kwestia trwałości? Trwałość około miesiąca czasu. No, z założeniem, że nie dotykamy tego produktu. Ten produkt, o ile działa super skutecznie, jest bardzo wrażliwy na dotknięcia palcami, na mycie, nawet na wysokie ciśnienie, więc tak naprawdę po aplikacji produktu kompletnie w żaden sposób go nie pielęgnujemy. Okej, Michał, czyli rozumiem, że wygląda to w ten sposób. Aplikuję sobie ten produkt na lusterka bądź na kamerę cofania, ale chcę ten samochód umyć. Jak powinienem się zachować? Tak naprawdę omijamy podczas mycia zupełnie szkło lusterka czy kamerę cofania, czyli nie myjemy go wysokim ciśnieniem, nie używamy szamponu i tak dalej. Każde przetarcie tego produktu, nawet najbardziej, nie wiem, delikatnym szamponem, produktem, mikrofibrą powoduje po prostu jego usunięcie. Jasne, czyli generalnie założenie jest takie, że ponieważ produkt jest ultrahydrofobowy, odpycha wszystko, co tylko ma styczność z powierzchnią, te elementy nam się w trakcie działania tej powłoki po prostu nie brudzą, więc nie ma konieczności mycia. Wystarczy, że spłuczecie to delikatnie wodą, jeżeli jest taka potrzeba, ale to w zupełności wystarczy, nie ma konieczności podejmowania dodatkowych kroków. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której powinniście pamiętać i tutaj tego produktu nie polecimy osobom, które mają lusterka podgrzewane, dlatego że temperatura, która pojawia się nam na lusterkach, ona też prowadzi do degradacji tej powłoki i też pogarsza jej działanie. To, co warto podkreślić, produkt ma formę atomizera, czyli aplikujemy go z atomizera dość obficie na lusterko i tutaj ktoś mógłby się zdziwić w pierwszej chwili po aplikacji, dlatego że na lusterku pojawia nam się charakterystyczny, nazwijmy to, osad. To jest coś, co tak naprawdę podczas dosychania tego produktu będziemy widzieli taką linię, gdzie ten osad nam po prostu znika. Ta para, która można tak powiedzieć, ona nam po prostu zacznie znikać, aż zniknie całkowicie. Okej, czyli bezpośrednio po aplikacji pojawia nam się taki mleczny osad, natomiast spokojnie, nie jest to żaden problem, produkt po prostu w ten sposób wiąże z powierzchnią i nie należy się tego obawiać, po prostu spokojnie poczekać, aż w całości zwiąże i mleczny osad zniknie. Myślę, że ważną taką cechą tego produktu, czy może ułatwieniem w aplikacji jest samo jego opakowanie i ku zaskoczeniu jego tekturowa część. Gdybyś, Michał, o tym chwilę więcej. Tak jest. Trochę jak w przypadku oczywiście innych produktów Soft 99, producent zawsze daje nam jakieś cenne wskazówki do tego, jak powinniśmy tego produktu używać i tutaj na przykład opakowanie jest swoistego rodzaju zabezpieczeniem pozostałych elementów samochodu, żebyśmy tego produktu nie nanieśli na coś oprócz szkła lusterka. Okej, czyli po rozpakowaniu produktu tekturowa jego część, wkładamy ją pomiędzy lusterko a budowę lusterka. Stanowi nam to pewną, tak jak powiedziałeś, ochronę sąsiednich elementów, nie powoduje roznoszenia tego produktu na inne elementy lakierowane czy szybę na przykład, która jest w bardzo bliskim sąsiedztwie i po prostu ułatwia nam tą aplikację. Jak widzicie, moc Glaco można wykorzystać nie tylko na szybach, ale też na pozostałych elementach, jak na przykład lusterka i kamery cofania. Widoczność jest tutaj kluczowym elementem i na tych elementach również jest ona istotna, być może nie tak istotna jak w przypadku szyb, natomiast również pomaga nam w manewrowaniu w warunkach miejskich,
i z tego na pewno też warto korzystać. Polecamy go wszystkim kierowcom, szczególnie tym, którzy użytkują samochody nowsze, w których tych udogodnień jest więcej. Kamer cofania wszelkiego typu, czy klasycznych lusterek. My się z Wami żegnamy. Tym odcinkiem domknęliśmy całą historię dotyczącą rodziny Glaco. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze są do Waszej dyspozycji, a ja mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.